Marian, dawaj intro. Niki, zapraszam Cię tutaj. Niki przyjechał do nas ze swoim kolegą Stingiem. Jak widzicie włożyliśmy silnik pomalowany już w ramę, zamontowaliśmy przednie zawieszenie, zamontowaliśmy koło. Silnik był, jak wiecie, w oryginale, więc był w pełni chromowany. Po ustaleniach z Nikim postanowiliśmy dać go oczywiście na czarno. Właśnie przyszedł zbiornik oleju do naszego projektu Challenger dla Nikiego. To element, który jako pierwszy będzie montowany w tym motocyklu, po to, abyśmy mogli w dalszym etapie uzbroić motocykl w elektrykę, a później w tylne koło. Moi drodzy, znajdujemy się na terenie Motopark Toruń przy ośrodku doskonalenia techniki jazdy dla kierowców, czyli w miejscu bardziej niż odpowiednim do prezentacji tego wyjątkowego motocykla, który został uszyty na miarę dla naszego mistrza świata w żużlu. Bardzo lubię zapach dymu z gumy, czuję się jak w naturalnym środowisku, dlatego tym bardziej chętnie opowiem Wam o motocyklu, który również, podobnie jak jeżdżące za nami zabawki, nacechowany jest wieloma sportowymi niuansami. Punktem odniesienia przy produkcji tego motocykla Paweł, przeszkadza Ci coś w nagrywaniu? Nie, a co mówiłeś? A ten nie driftuje? Dla sportowca tak wysokich lotów najważniejszy jest sam motocykl, a motocykl to komponenty, z których został on zbudowany. W tym przypadku chcieliśmy zastosować możliwie najlepsze dostępne na rynku części, które nie tylko pięknie wyglądają, nie tylko urzekają jakością, ale również sprawiają, że ten motocykl po prostu lepiej jeździ, lepiej hamuje, lepiej brzmi. Zaczęliśmy oczywiście od kół, które pochodzą z niemieckiej firmy Thunderbike o monstrualnych rozmiarach. Koło tylne to 21 cali średnicy i 9 szerokości, co pozwoliło na zaadaptowanie opony o szerokości 260 mm. Przednie natomiast to koło o rozmiarze aż 23 cali,
które obute jest w oponę o szerokości 140 mm. I teraz muszę się upewnić, czy się nie 130 mm. Natomiast, moi drodzy, są to koła absolutnie gigantyczne względem oryginału, ponieważ w wersji fabrycznej mamy 18 z tyłu i 21 z przodu. Ten zabieg totalnie zmienił proporcje tego motocykla. Motocykl jest dłuższy i bardziej pociągły. Samemu Nikiemu ta proporcja podoba się bardzo. My również mamy w zamiarze stosować ją nieco częściej niż do tej pory. Na tych kołach jeździ się naprawdę bardzo dobrze, mimo że przełożenie z racji średnicy samego tylnego koła jest oczywiście nieco inne. Moi drodzy, nie wiem, czy motocykl Nikko będzie równie szybki i dynamiczny jak jadące za nami auto, natomiast z pewnością będzie nie mniej głośny. Tytułem prezentacji pokażę Wam, jak chodzi ten wydech. Tuż po odpaleniu jest dosyć cichy. Jak widzicie, nie jest to klank, który wzbudza emocje i rozpala serce prawdziwych harlejowców, ale tuż po naciśnięciu zaledwie jednego guzika Jeszcze kilka słów na temat samego body, które pochłonęło lwią część czasu poświęconego na realizację tego motocykla. Zbiornik paliwa, choć pociągły i trzymający linię, jest stosunkowo duży jak na motocykl customowy, ale przez co bardzo praktyczny. Zarówno tylny błotnik, jak i przedni błotnik są iście sportowe, więc wpisują się w oczekiwania naszego klienta. Widać, że nie fake? Olambiki? Kurwa, pobrudziłem go. Na uwagę lewego profilu silnika zasługuje fakt, że zdemontowaliśmy z jego środkowej części cewkę, którą zastąpiliśmy sygnałem dźwiękowym. Zabieg ten wygenerował potrzebę użycia podwójnej cewki sprzężonej razem, a to z kolei pozwoliło na usunięcie wątpliwej urody kabli wysokiego napięcia, dzięki czemu silnik w układzie V jest jeszcze czystszy w odbiorze. Jak wiecie, Niki nie jest gościem, który jest osobą rosłą. To mały m***ker, który ma określony zasięg ramion, dlatego postanowiliśmy zrobić mu kierownicę uszytą, rzecz jasna, pod jego potrzeby. Kierownica ta, choć nie jest najmniejsza, idealnie leży mu w dłoniach, natomiast zwróćcie uwagę, że nawet ja przy wzroście 1,83 m wyglądam na tym motocyklu dobrze, czuję się naprawdę komfortowo, pozycja nie jest w ogóle wymuszona, nie muszę pochylać się za bardzo do przodu, praktycznie siadam na motocyklu, wyciągam ręce i gdyby nie lusterka, położyłbym je od razu na manetach. Jedną z częściej powtarzanych próśb Nikiego względem tego projektu był fakt pozbawienia wszelkich chromowanych części. Tak więc cały silnik wraz z przednim zawieszeniem zostały poczernione. Silnik za sprawą malowania proszkowego, które w efekcie przyniosło zarówno czarną strukturę, jak i czarny połysk, a przednie zawieszenie za sprawą wielokrotnie wspomnianej przez nas techniki Diamond Like Carbon, która znalazła zastosowanie w przednich goleniach zawieszenia.
Elementem niejako wykańczającym sam filtr jest ten element, który został zbudowany po to, aby przykryć mało urodziwą część wtrysku i elektryki. W jego przedniej części można również znaleźć przyciski odpowiedzialne za sterowanie pneumatyką. Górny służy podniesieniu pneumatyki ku górze. Dolny natomiast jest odpowiedzialny za jej opuszczenie. Ten motocykl to przede wszystkim odskocznia od przepełnionych emocjami i adrenaliną zawodów czy treningów. Ten Pleasure Maker ma po prostu pozwalać mu w nieskrępowany sposób pokonywać kolejne kilometry! Pavel, Nine Hills Motorcycle, thank you very much. What a pleasure. What a bike. Jeśli ten motocykl spodobał Wam się, jesteście zwolennikami sportowej linii i tego poczucia estetyki, serdecznie zachęcam do komentowania i wyrażania swojej opinii. Jeśli również chcielibyście, abyśmy zrealizowali więcej tego typu projektów, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie również o subskrypcji i o dzwoneczku, jeśli chcecie być z nami na bieżąco. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w następnym odcinku.